Każdego dnia miliony ziaren soi trafiają do fabryk jako małe, twarde, suche i żółtawe nasiona. Kilka godzin później opuszczają je przemienione w biały, kremowy napój, gotowy trafić prosto na sklepową półkę. Ale jak tak niepozorne nasiono może zamienić się w coś tak podobnego do mleka? I w którym dokładnie momencie soja przestaje przypominać ziarno, a zaczyna stawać się napojem? Witamy serdecznie na kanale Fabryki i Fakty. Dziś zajrzymy do środka jednej z najciekawszych przemian w przemyśle spożywczym. Prześledzimy całą drogę soi, aż stanie się mlekiem sojowym. A najciekawsze jest to, że biały płyn, który widzimy w opakowaniu, wcale nie znajduje się wewnątrz ziarna. Trzeba go wydobyć, oddzielić, poddać obróbce i ustabilizować w serii ściśle kontrolowanych etapów. Na długo przed tym, zanim soja trafi do zbiorników rurociągu i maszyn ze stali nierdzewnej, jej droga do postaci mleka zaczyna się w zupełnie innym miejscu – na polu. Na otwartej przestrzeni uprawnej. Wszystko zaczyna się od nasion umieszczanych w glebie rzędami przez siewniki, które przemierzają rozległe pola, rozkładając ziarna w precyzyjnie zaplanowanych odstępach. Przy odpowiedniej wilgotności i temperaturze rozpoczyna się kiełkowanie. Młoda roślina przebija się przez ziemię i rozpoczyna cykl, który zmieni to nasiono w roślinę pełną nowych strąków. W pierwszych fazach krajobraz opanowuje zieleń. Rośliny rosną, rozwijają liście i wypełniają rzędy pola. Później rozpoczyna się faza rozrodcza. Pojawiają się drobne kwiaty, następnie pierwsze strąki, a w ich wnętrzu zaczynają rozwijać się ziarna, które pewnego dnia mogą trafić do kartonu mleka sojowego. Choć pole może wydawać się niemal nieruchome, każdy strąk działa jak mała kapsuła. Ziarna rosną i stopniowo wypełniają jego wnętrze. Aż w końcu sam wygląd pola zaczyna zdradzać, że cykl zbliża się do końca. Liście tracą zieleń, żółkną i zaczynają opadać. Strąki wysychają i przybierają odcienie brązu lub szarości. Pole, które wcześniej przypominało zielony dywan, staje się suche, niemal złociste. To znak, że zbiory są już blisko. Wtedy do akcji wkracza jedna z najbardziej imponujących maszyn rolniczych – kombajn. Jego szeroki zespół żniwny przesuwa się tuż nad ziemią. Ścina rośliny soi i kieruje je do wnętrza maszyny. Ale samo cięcie to dopiero pierwszy krok. W środku rozpoczyna się niezwykła sekwencja. Maszyna pobiera rośliny, muci je, aby oddzielić ziarna od strąków, a następnie oddziela same ziarna od słomy i innych resztek roślinnych. Systemy czyszczące usuwają lżejsze zanieczyszczenia, podczas gdy soja trafia do zbiornika kombajnu. Podczas jednego przejazdu roślina zostaje ścięta, zebrana, wymłócona, rozdzielona i oczyszczona. Ziarno trafia do zbiornika maszyny, a duża część resztek roślinnych wraca na pole. A cała ta operacja wymaga ogromnej precyzji. Źle ustawiona maszyna może uszkadzać ziarna, pozostawiać strąki na polu albo zwiększać straty. Wysokość cięcia, prędkość jazdy i stan uprawy bezpośrednio wpływają na końcowy rezultat. Gdy zbiornik się wypełni, przenośnik wyładowczy przekazuje soję do przyczep lub ciężarówek. W dużych gospodarstwach rozładunek może odbywać się nawet podczas dalszej pracy, dzięki czemu kombajn nie musi zatrzymywać się i może nieprzerwanie przesuwać się przez pole. Stamtąd ziarna mogą trafić do punktu przyjęcia, suszenia i magazynowania, zanim zostaną skierowane do zakładu przetwórczego. I nie każda zebrana soja stanie się mlekiem sojowym. Ziarno ma wiele zastosowań, a do produkcji napoju trafiają tylko partie przeznaczone właśnie do tego procesu.
Kiedy ziarna w końcu docierają do fabryki, trafiają do środowiska, w którym kontrola jest znacznie bardziej rygorystyczna. Pył, fragmenty roślin, drobne kamienie, połamane ziarna i inne zanieczyszczenia nie mogą przejść dalej. Systemy przesiewania, odsysania i separacji usuwają te elementy. Ta dokładność wpływa na smak, wydajność, barwę oraz zachowanie soi podczas mielenia. W zależności od zastosowanej technologii ziarna mogą być również częściowo lub całkowicie pozbawiane łuski. Dopiero wtedy soja jest gotowa na kontakt ze składnikiem, który uruchamia jej pierwszą wielką przemianę w fabryce – wodą. A jeśli widzieliście nasz poprzedni odcinek, wiecie już, jak powstaje mleko w proszku poprzez usunięcie z mleka dużej części wody. W przypadku mleka sojowego proces przebiega w odwrotnym kierunku. To właśnie dodanie wody zaczyna zmieniać strukturę soi i przygotowuje ziarno do uwolnienia składników, z których powstanie napój. I tu pojawia się ciekawe pytanie. Gdyby suchą soję skierować od razu do mielenia, czy udałoby się uzyskać z niej łagodny i jednolity napój? Nie. W praktyce przemysł musi najpierw odpowiednio przygotować ziarno, aby jego składniki mogły zostać uwolnione znacznie skuteczniej. Zanim przejdziemy dalej z tą przemianą, sprawdź, czy subskrybujesz już kanał Fabryki i Fakty i odpowiedz sobie w myślach, co najbardziej zmienia soję? Woda, mielenie czy wysoka temperatura? Za chwilę przekonasz się, że odpowiedź może kryć się w połączeniu wszystkich trzech etapów. Oczyszczona soja trafia następnie do etapu namaczania. Ziarna przez kilka godzin pozostają w kontakcie z wodą, wchłaniają jej część, pęcznieją i stają się znacznie bardziej miękkie. To przygotowanie ułatwia mielenie i sprawia, że składniki ukryte wewnątrz ziarna stają się łatwiej dostępne. Następnie soję mieli się razem z wodą. Zamiast suchego proszku powstaje gęsta zawiesina przypominająca płynną pastę. Urządzenia rozdrabniają cząstki i naruszają struktury ziarna, dzięki czemu białka, tłuszcz i inne składniki mogą przejść do fazy ciekłej. I właśnie tutaj wiele osób sądzi, że mleko sojowe jest już gotowe. Jeszcze nie. Mieszanka wciąż zawiera mnóstwo włókien i stałych cząstek, a jej konsystencja bardzo różni się od tej, którą później nalewamy do szklanki. Pojawia się też wyzwanie związane ze smakiem. Soja zawiera enzymy, które mogą odpowiadać za charakterystyczne roślinne nuty zapachowe. Dlatego w niektórych procesach stosuje się gorącą wodę, blanszowanie lub mielenie na gorąco, aby szybko unieczynnić wybrane enzymy, między innymi lipooksygenazę. W niektórych liniach produkcyjnych mieszanka jest również podgrzewana podczas mielenia, albo bezpośrednio po nim. Ciepło pomaga ograniczyć działanie naturalnie występujących w soi substancji antyodżywczych. Wszystko musi być jednak dokładnie kontrolowane, ponieważ zarówno zbyt słabe, jak i zbyt intensywne ogrzewanie może pogorszyć końcowy rezultat. A teraz wyobraź sobie tysiące litrów tej gęstej masy krążącej zamkniętymi rurociągami, podczas gdy pompy, zawory i czujniki kontrolują cały przepływ. A jeśli już zaczynasz patrzeć na zwykłe ziarno soi zupełnie inaczej, zostaw łapkę w górę. To pomaga kanałowi Fabryki i Fakty nadal odkrywać procesy ukryte wewnątrz fabryk. Ale najbardziej widowiskowy etap dopiero nadchodzi. Ta masa zostanie rozdzielona. Po jednej stronie pozostanie wilgotny, włóknisty materiał. Po drugiej wreszcie pojawi się płynna baza mleka sojowego. Mieszanka trafia teraz do jednego z kluczowych punktów procesu – oddzielenia fazy ciekłej od nierozpuszczalnego materiału. W zależności od linii produkcyjnej stosuje się filtry, sita, prasy lub systemy odwirowujące. Płyn płynie dalej, natomiast włókna i większe cząstki zostają zatrzymane. Stała pozostałość nosi nazwę okara. Jest wilgotna i bogata w błonnik i wcale nie musi stać się odpadem. W zależności od zakładu może być wykorzystywana w żywności jako składnik bogaty w błonnik albo w paszach dla zwierząt. Podczas gdy okara trafia do dalszego zagospodarowania, faza ciekła kontynuuje swoją drogę. Właśnie w tym momencie przemiana zaczyna być naprawdę widoczna. Ziarno, które wcześniej widzieliśmy wydobywane ze strąków na polu, teraz pojawia się jako jasny napój złożony z wody i składników wyekstrahowanych z soi. Ale produkt nadal nie jest gotowy.
Ten płyn musi przejść kolejne etapy obróbki, aby uzyskać odpowiednią trwałość, bezpieczeństwo i powtarzalny smak. I tutaj warto obalić pewien mit. Mleko sojowe nie powstaje dlatego, że ziarno zostaje ściśnięte i wypuszcza ukryty w środku biały płyn. Napój powstaje wtedy, gdy soję się namacza, rozdrabnia, a jej składniki ekstrahuje i rozprasza w wodzie. Biały kolor wynika właśnie z obecności rozproszonych białek, drobnych cząstek i mikroskopijnych kropelek tłuszczu. Skuteczność tego rozdzielania wpływa również na wydajność. Jeśli zbyt dużo płynu pozostanie uwięzione w okarze, część produktu zostanie utracona razem z pozostałością. Jeśli natomiast przejdzie zbyt wiele większych cząstek, napój może stać się szorstki w odczuciu albo tworzyć osad. Po oddzieleniu części stałych bazę można odpowiednio skomponować. W zależności od rodzaju produktu dodaje się takie składniki jak cukier, aromaty, witaminy, składniki mineralne, olej, sól czy stabilizatory. W wersjach wzbogacanych mogą być również dodawane wapń i witaminy. Dlatego dwa napoje sojowe mogą różnić się smakiem i konsystencją, nawet jeśli powstały z tych samych ziaren. Ekstrakcja tworzy bazę, a receptura pomaga nadać produktowi jego ostateczny charakter. I teraz pojawia się kolejne wyzwanie. Jak sprawić, aby woda, białka, tłuszcz i mikroskopijne cząstki pozostały równomiernie rozproszone i nie rozdzielały się na warstwy? Odpowiedź kryje się w następnym etapie, w którym ciśnienie, temperatura i precyzyjne urządzenia sprawią, że napój stanie się znacznie bardziej stabilny. Teraz napój wchodzi w etap, w którym o wszystkim decydują inżynieria i precyzja. Po ekstrakcji i dopracowaniu receptury, baza sojowa musi stać się jednolita. W tym celu wiele linii wykorzystuje homogenizację. Proces, w którym płyn pod wysokim ciśnieniem przepuszczany jest przez bardzo wąskie szczeliny. Dzięki temu zmniejsza się rozmiar kropelek i skupisk cząstek, a składniki mogą zostać równomierniej rozprowadzone w całym napoju. Homogenizacja zapobiega rozwarstwianiu się napoju. Tłuszcz może wypływać ku górze, cząstki mogą opadać na dno, a białka tworzyć skupiska. Zmniejszając i równomiernie rozprowadzając te struktury, zakład dąży do uzyskania gładkiej konsystencji, jednolitego wyglądu i stabilności podczas przechowywania. Jednak sama stabilność fizyczna nie wystarcza. Napój musi również przejść odpowiednią obróbkę cieplną. W produktach chłodzonych może być stosowana pasteryzacja połączona z zachowaniem łańcucha chłodniczego. W wersjach o przedłużonej trwałości przemysł może wykorzystywać obróbkę UHT, podczas której produkt przez kilka sekund poddawany jest bardzo wysokiej temperaturze, a następnie trafia do warunków aseptycznych. Celem jest ograniczenie drobnoustrojów i wydłużenie trwałości bez zbyt długiego ogrzewania. Ten etap wymaga niezwykle ścisłej kontroli. Czujniki monitorują temperaturę, ciśnienie, przepływ i czas przebywania produktu w systemie. Jeśli napój przepłynie zbyt szybko albo nie osiągnie wymaganych parametrów, obróbka może okazać się niewystarczająca. Z kolei nadmiar ciepła może pogorszyć smak i właściwości napoju. Dlatego cały układ projektuje się tak, aby stale i przewidywalnie powtarzał dokładnie ten sam cykl. Jest tu jeszcze jeden szczegół, który zaskakuje wiele osób. W linii aseptycznej nie ma sensu idealnie zabezpieczyć napoju, a potem napełnić nim zanieczyszczone opakowanie. Produkt, rurociągi, zbiornik buforowy i system napełniania muszą działać jak elementy jednej bariery sanitarnej. Po obróbce napój trzeba chronić przed ponownym zanieczyszczeniem. Dlatego końcowy odcinek fabryki często przypomina niemal całkowicie zamknięty obieg. Płyn przemieszcza się rurami, przechodzi przez wymienniki ciepła, może trafiać do homogenizatora, następnie do odpowiednich zbiorników, a na końcu do maszyny napełniającej bez swobodnego kontaktu z otoczeniem. A teraz chcemy poznać Twoją opinię. Przed obejrzeniem tego filmu, który etap wydawał Ci się najbardziej nieprawdopodobny? Zamiana ziarna w pastę, oddzielenie okary czy stabilizacja napoju za pomocą ciśnienia i temperatury? Napisz w komentarzu i dodaj, z jakiego miasta i województwa nas oglądasz. Zawsze ciekawi nas, dokąd docierają fabryki i fakty. W tym czasie kontrola jakości trwa bez przerwy. Próbki mogą być sprawdzane na różnych etapach procesu pod kątem takich cech jak skład, kwasowość, wygląd,
lepkość i bezpieczeństwo mikrobiologiczne zgodnie ze standardem określonym dla danego produktu. Chodzi o to, aby wykryć wszelkie odchylenia, zanim tysiące opakowań trafią dalej do wysyłki. W produkcji ciągłej zaledwie kilka minut może oznaczać ogromną ilość napoju, dlatego kontrola jakości nie jest pojedynczą inspekcją wykonywaną dopiero na końcu. Towarzyszy całej linii, od surowca aż po gotowy, zapakowany produkt. Trwa również niewidzialna walka z tlenem, nadmiernym ciepłem i każdą inną sytuacją, która mogłaby wpłynąć na smak lub stabilność napoju. Zamknięte urządzenia i procedury mycia są kluczowe dla zachowania powtarzalności. Pomiędzy cyklami produkcyjnymi przemysłowe systemy mogą czyścić wnętrza rurociągów i zbiorników bez demontażu całej linii, usuwając pozostałości, które mogłyby zagrozić kolejnej partii. Gdy ten etap dobiega końca, soja ma już za sobą niemal całą drogę. Napój został skomponowany, zhomogenizowany i poddany obróbce. Pozostaje tylko ostatnia przemiana. Mniej spektakularna wizualnie, ale kluczowa, by wszystko dotarło do konsumenta w nienaruszonym stanie. Zamknięcie napoju w opakowaniu, które ochroni go aż do chwili, gdy odkręcisz nakrętkę. Na końcowym etapie napój sojowy trafia do systemu napełniania. Jeśli produkt został przygotowany jako napój o przedłużonej trwałości, opakowanie musi wejść do procesu w warunkach zgodnych z wymaganiami produkcji aseptycznej. Pojemnik jest formowany, napełniany i szczelnie zamykany tak, aby chronić napój przed środowiskiem zewnętrznym. Od tego momentu nawet najmniejsza nieszczelność może zagrozić stabilności całej wcześniejszej pracy. Następnie opakowania przechodzą kontrolę szczelności, oznaczenia partii i datowania. W zależności od zakładu kamery, czujniki i systemy automatyczne sprawdzają obecność, położenie, kody i stan poszczególnych sztuk podczas ich przemieszczania się po taśmie. Opakowania niespełniające wymagań mogą zostać odrzucone, zanim trafią do etapu grupowania. Później pojedyncze opakowania są łączone w większe kartony, układane na paletach i przygotowywane do magazynowania oraz dystrybucji. Aż trudno uwierzyć, że zaledwie kilka godzin wcześniej ten napój był jeszcze ładunkiem suchych ziaren. Teraz znajduje się w tysiącach niemal identycznych opakowań, z których każde jest efektem selekcji, namaczania, mielenia, separacji, komponowania receptury, homogenizacji, obróbki cieplnej i napełniania. Na tym etapie również logistyka staje się częścią jakości. Nie wystarczy prawidłowo wyprodukować napój. Kartony muszą być odpowiednio układane, identyfikowane i wysyłane w warunkach przewidzianych dla danego rodzaju produktu, tak aby zachował swoje właściwości aż do chwili, gdy trafi na sklepową półkę. W tej historii kryje się też dodatkowa ciekawostka. Okara, którą widzieliśmy podczas etapu separacji, pokazuje, jak nowoczesny zakład stara się możliwie najlepiej wykorzystać surowiec. Pozostałość ta zawiera błonnik i inne składniki soi i może znaleźć zastosowanie w żywności lub paszach dla zwierząt. Dzięki temu nawet część, która nie trafia do napoju, może otrzymać drugie życie. Warto też wiedzieć, że nie każdy napój sojowy dostępny na rynku powstaje według dokładnie tej samej sekwencji etapów, temperatur czy receptury. Stosuje się różne technologie, istnieją produkty chłodzone i o przedłużonej trwałości, wersje słodzone, bez dodatku cukru, smakowe oraz wzbogacane. Główna zasada pozostaje jednak ta sama – wydobyć z soi stabilną, bezpieczną i przyjemną w smaku fazę płynną. Teraz łatwiej zrozumieć, dlaczego stwierdzenie, że cały proces polega jedynie na zmieszaniu soi z wodą, pomija niemal wszystko, co naprawdę dzieje się w fabryce. Trzeba kontrolować ziarno przed mieleniem, namaczanie przed ekstrakcją, wielkość cząstek przed stabilizacją, temperaturę przed pakowaniem oraz higienę praktycznie na całej linii. Każdy etap rozwiązuje problem, który w przeciwnym razie ujawniłby się w dalszej części procesu. Następnym razem, gdy otworzysz karton napoju sojowego, być może zobaczysz w nim znacznie więcej niż tylko biały płyn. Za każdą szklanką stoją ziarna, które wchłonęły wodę, maszyny rozrywające mikroskopijne struktury, filtry oddzielające włókna, urządzenia pracujące pod wysokim ciśnieniem
i systemy cieplne zaprojektowane tak, aby z ogromną precyzją powtarzać te same warunki. A pomyśleć, że wszystko zaczęło się od suchego nasiona, tak małego, że bez trudu mieści się między dwoma palcami. Jeśli spodobało Ci się odkrywanie, jak soja zamienia się w napój sojowy, zasubskrybuj Fabryki i Fakty, aby poznawać kolejne przemysłowe przemiany ukryte przed oczami konsumentów. A zanim odejdziesz, napisz w komentarzu, który etap najbardziej Cię zaskoczył i czego dowiedziałeś się dzisiaj. Kolejny zwyczajny produkt z Twojego domu może skrywać jeszcze bardziej niezwykłą fabrykę. A jeśli wydaje Ci się, że widziałeś już wszystko, to nie masz pojęcia, jaką fabrykę pokazaliśmy w naszym poprzednim odcinku. Już pojawia się na Twoim ekranie, kliknij. I chodź ze mną odkryć kolejny sekret ukryty tutaj, na kanale Fabryki i Fakty. Serdecznie Cię pozdrawiam. Do zobaczenia tam.